Witajcie! W dzisiejszym odcinku skupimy się na omówieniu pewnego problemu, który jest zmorą dla instalatorów oraz użytkowników klimatyzacji, a mianowicie temat odprowadzania skroplin. Skropliny wytwarzane w jednostce wewnętrznej możemy odprowadzić na wiele sposobów, na przykład za pomocą pompek skroplin lub grawitacyjnie wpinając się po prostu do kanalizacji. W tym miejscu od razu przypominam, aby przy podłączeniu się do kanalizacji zastosować syfonowanie, które zapobiegnie cofaniu się przykrych zapachów do pomieszczenia. Gdy nie mamy już opcji na wpięcie się do kanalizacji, a chcemy uniknąć pompki lub jej montaż z pewnych powodów jest po prostu niemożliwy, pozostaje nam jeszcze jedna opcja, która jest w sumie najtańszym i właściwie bezawaryjnym rozwiązaniem, czyli wypuszczenie skroplin na zewnątrz budynku. O ile w domkach możemy sobie pozwolić na to, aby woda lała się po prostu na trawnik, to mieszkańcy bloków są zmuszeni do odprowadzania wody do wiaderka albo innego pojemnika, co niekoniecznie jest wygodnym rozwiązaniem. Myśleć tutaj, czy woda się już nie przelała, a w upalne dni ta ilość skroplin faktycznie może być duża. I tutaj z pomocą przychodzi oto takie urządzenie. Rozpraszacz marki Whirlpool. Jak działa, jakie są jego zalety, tego dowiecie się w dalszej części materiału. Rozpraszacz nie jest nowością na rynku. Znacie to urządzenie zapewne z naszych mediów społecznościowych, ale dzisiaj przedstawię Wam, jak jest zbudowane oraz sprawdzimy, jak działa. W zestawie otrzymujemy następujące elementy. Instrukcja obsługi, przewody odprowadzenia skroplin, uchwyty montażowe, niezbędne elementy, aby podłączyć odpływ skroplin do samego urządzenia. Bardzo istotnym elementem jest dysza rozpraszająca, którą montujemy za pomocą takiego trójnika. Dyszę montujemy do elementu szybkozłączki. Tutaj producent zastosował szybkozłączkę pneumatyczną. Dzięki temu po zaciśnięciu nie ma już możliwości, aby pod ciśnieniem została ona wypchana. Niezbędne elementy montażowe, jak wcześniej wspomniałem, typu złączki, opaski zaciskowe, uchwyty oraz oczywiście sam rozpraszacz. Zasada działania jest właściwie taka sama jak typowej pompki skroplin. Woda z klimatyzatora trafia do zbiornika, który jest zamknięty w obudowie rozpraszacza. Po otrzymaniu sygnału ze zbiornika pompka zaczyna pracować i kieruje wodę do dysz, które wytwarzają mgiełkę. Połączenie elektryczne wykonujemy na takiej samej zasadzie jak w pompkach skroplin. Mamy tutaj dwa przewody zasilające, przewód uziemiający oraz dwa przewody sygnałowe, które stanowią zabezpieczenie całego urządzenia. Zaglądniemy, co jest w środku pompki. Więc sobie ją po prostu rozkręcimy i zobaczcie do środka. O czym ukazuje nam się serce układu, czyli pompka. Mamy tutaj następnie zbiornik skroplin, który też możecie spotkać w innych pompkach Whirlpoola do odprowadzania skroplin. Przewód komunikacyjny między zbiornikiem a sterownikiem pompki nieprzypadkowo jest taki długi, ponieważ mamy możliwość wyciągnięcia zbiornika i urządzenie może pracować jako pompka skroplin. Czyli montujemy zbiornik w urządzeniu, przewód ma długość 1,5 metra. W zestawie oczywiście też mamy przewód do wody i wówczas zbiornik znajduje się w klimatyzatorze w jednostce wewnętrznej, a pompka na zewnątrz i wyciąga wodę, rozpraszając ją dalej w otoczenie. Diody stanu informują nas, czy mamy pracę urządzenia, czy znajduje się ona w trybie awaryjnym. W tym momencie przeprowadzimy sobie test urządzenia. Przygotowałem tutaj dla Was takie stanowisko testowe i zobaczcie, podłączamy wąż odpływowy do kructwa wylotowego. Jak wspomniałem wcześniej, zastosowano tu złączki takiego typu jak pneumatyczne, więc wkładam węża i już nie ma możliwości jego wyciągnięcia. Żeby to zrobić na jakieś ewentualne poprawki, naciskam ten pierścień i wówczas mogę już węża wyciągnąć. Więc składam go z powrotem. Podpinamy się z drugiej strony do dyszy wylotowej. Umieszczę ją tutaj w zbiorniku, żeby nie pochlapała stanowiska. I następnie przez kruciec
podamy wodę do zbiornika i sprawdzimy działanie urządzenia. W kwestii połączenia elektrycznego pominiemy już przewód alarmowy, podłączymy jedynie zasilanie. Mam tutaj przewód przygotowany już, także podpinam się pompką. Pompka jest oczywiście zasilana napięciem 230 V, więc nie ma znaczenia, jak podepniemy przewody, ale żeby było zgodnie ze sztuką, to neutral do neutrala, fazowy do fazowego. OK, słyszeliśmy kliknięcie, pompka uruchomiła się, jest teraz w trybie oczekiwania i żeby wymusić jej pracę, szczykawką podamy wodę. Pobieram wodę ze zbiornika i sprawdzimy działanie naszego urządzenia. Podaję wodę tutaj przez kruciec do zbiornika. Urządzenie zaczyna pracować. Mieliśmy tu zbyt mało wody, więc jeszcze podam więcej, abyście mogli zobaczyć ten efekt rozpraszania. Urządzenie zaczyna pracować i powstaje nam mgiełka. Wydobywa się z 2 dysz. Jak mogliście usłyszeć, praca pompki jest stosunkowo głośna, więc zalecany montaż jest po prostu na zewnątrz, aby uniknąć takiego hałasu w pomieszczeniu. Wytworzoną mgiełkę możemy skierować na przykład bezpośrednio na wymiennik klimatyzatora, co dodatkowo zapewni mu stałe czyszczenie oraz chłodzenie, a pozostałość wody zostanie rozrzucona po prostu przez wentylator. Wydajność pompki na poziomie 15 litrów na godzinę jest wystarczająca do obsłużenia nawet większych urządzeń typu split i multisplit. Temperatura pracy pompki jest od 0 do 50 stopni Celsjusza, więc możemy ją stosować głównie latem, aby w zimie nie doszło do zamarznięcia wody w przewodach, czy to w pompce i uszkodzenia podzespołów. Producent zaleca serwis urządzeń co 3 miesiące, a przy intensywnym użytkowaniu nawet częściej, aby zachować go w czystości oraz zapobiec zatkaniu się pompki czy wężyków. Demontujemy wtedy zbiorniczek i dokładnie go czyścimy. Dyszę możemy rozkręcić i również przeczyścić. W tym momencie na ekranie możecie zobaczyć szybkie podsumowanie najważniejszych parametrów urządzenia. Decydując się na montaż rozpraszacza, musimy liczyć się z tym, że ta praca pompki nie należy do najcichszych. Jeżeli oczywiście ten hałas nie będzie nam przeszkadzać, rozpraszacz będzie super opcją na pozbycie się uciążliwego kontrolowania stanu wody w wiaderku i zalewania balkonu oraz ścian. Wszelkie informacje dotyczące montażu urządzenia znajdziecie oczywiście w instrukcji obsługi.